Jeśli przy zakupie samochodu kierujesz się rozsądkiem, a nie emocjami, Honda Jazz Crossstar może Cię do siebie przekonać. Mnie Honda zaskoczyła m.in. bardzo niskim spalaniem, funkcjonalnością i przestronnością. Mam wrażenie, że w swoim segmencie jest po prostu bezkonkurencyjna. Zapraszam na test. Do wyboru są dwie wersje wyposażenia, a ta bogatsza jest związana z lekko podwyższonym wariantem Crossstar. Długość testowanego samochodu to około 411 cm, rozstaw osi wynosi 252 cm, a prześwit 146 mm. Zwróćcie też uwagę, że średnica zawracania jest bliska 10 metrów i to zdecydowanie pomaga przy manewrowaniu na parkingu. Wersja Crossstar ma też trochę większe niż w podstawowej wersji, bo 16-calowe felgi. Wymiary opon to 185×60. Letnie opony Goodyear w tym rozmiarze są na ten moment dostępne w cenie 599 zł sztuka, a najtańsze obecnie opony letnie w tym rozmiarze kosztują nieznacznie ponad 200 zł za sztukę. Jeśli planujecie zakup opon lub felg, link do interesujących ofert zamieszczam w opisie. Wersję Crossstar z zewnątrz łatwo poznamy po uterenowionych elementach stylistycznych, czyli np. listwach progowych ze srebrnym wykończeniem. Drzwi niestety nie zakrywają do końca progu, więc musimy trochę uważać przy wysiadaniu, żeby nie pobrudzić spodni. Naszą wersję poznamy też po railingach dachowych. Zaraz przejdziemy dalej, ale teraz poproszę Cię o sprawdzenie, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie po kliknięciu lubię to. Z góry dziękuję za wszystkie polubienia i podbicia. Sprawdźmy teraz grubość lakieru i czy nadwozie jest ocynkowane. To zacznijmy od maski. Stal 70. Stal 70. Stal 60. Stal 80. Wszystkie elementy, które sprawdziłem, są stalowe i nie mają ocynku, a grubość lakieru wynosi od 60 do 110 mikronów. Warto jednak podkreślić w skrócie, że gwarancja na powłokę lakierniczą wynosi 3 lata oraz 12 lat na perforację blach nadwozia. Gwarancja ta jest ważna oczywiście pod warunkiem wykonywania regularnych przeglądów nadwozia w autoryzowanych serwisach Hondy. Ja w związku z tym nie miałbym obaw, ale zleciłbym jednak dodatkową konserwację podwozia oraz profili zamkniętych. Przy ewentualnej odsprzedaży klient to też na pewno bardzo pozytywnie odbierze. Hybrydowy zespół napędowy składa się z 1,5-litrowego 4-cylindrowego silnika benzynowego o mocy 107 koni oraz silnika elektrycznego o mocy 122 koni i momencie obrotowym aż 253 Nm. Jest też oczywiście niewielki akumulator trakcyjny, dzięki któremu samochód może też jechać na samym prądzie. Ogólnie silnik elektryczny najczęściej napędza koła samochodu jadąc wyłącznie w trybie elektrycznym lub w trybie hybrydowym, gdzie silnik spalinowy wytwarza prąd, który napędza silnik elektryczny. Przy wyższych prędkościach silnik spalinowy może też bezpośrednio napędzać koła. Wszystko to działa bardzo płynnie i jeśli jeździmy w czasie jazdy miejskiej spokojnie, to prawie nie słychać silnika spalinowego. Zapytacie w takim razie teraz, a ile to pali? Już do tego przechodzimy. Zużycie paliwa w trybie miejskim na dystansie prawie 100 km wyniosło 4,3 litra na 100 km. Na dłuższym dystansie prawie 265 km wyniosło 4,7 litra. Także wynik jest naprawdę rewelacyjny. Ten wynik spalania uzyskałem praktycznie bez żadnego wysiłku, zupełnie nie przykładając się do tego.
Na tym krótszym dystansie 99 km jeździłem wyłącznie w warunkach typowo miejskich oraz w trybie Eco, który w tym samochodzie podczas jazdy miejskiej bardzo dobrze się sprawdza. Na dłuższym dystansie 265 km około 10 do 15% trasy były to szybsze drogi dojazdowe do miasta oraz droga ekspresowa i w tym wypadku jeździłem w trybie normal. A teraz uwaga, powiem Wam, ile mi samochód spalił, jak się tak naprawdę postarałem. Na dystansie prawie 11 km jazdy w warunkach miejskich spalanie wyszło mi 3,2 litra na 100 km. Dowód na to się Wam właśnie wyświetla. Napiszcie w komentarzu, czy znacie bardziej ekonomiczny samochód, a jak jesteście użytkownikami, dajcie znać, jak to wygląda u Was. Samochód może być nie tylko ekonomiczny w warunkach miejskich, ale też na drogach ekspresowych. Na drodze ekspresowej, jadąc z maksymalną dozwoloną prędkością, zużycie wyniosło 5,9 litra na 100 km. Na innym odcinku, gdzie był już większy ruch i musiałem częściej wyprzedzać, spalanie wyniosło 6,2 litra na 100 km. I raczej takiego spalania myślę, że należy się spodziewać w realnych warunkach. Na trasie też spróbowałem jechać bardzo oszczędnie i uzyskać możliwie niskie spalanie. Udało mi się uzyskać nawet 3,8 litra na 100 km. Był to dystans 100 km, z czego około 60 km była to droga ekspresowa, na której jechałem 100 km na godzinę, a na dystansie około 40 km był to dojazd do Warszawy i przejazd bezpośrednio przez miasto, włącznie z korkami. Na tym odcinku 40-kilometrowym jechałem zgodnie ze znakami drogowymi, ale bardzo delikatnie operując pedałem gazu. I jak w takiej sytuacji nie można polubić się z Hondą Jazz? Jeśli podoba się Wam to zużycie paliwa, dajcie kciuk w górę. Dzięki. Sprawdźmy, jak wygląda wyciszenie Hondy Jazz. Jak wcześniej wspominałem, w jeździe miejskiej, jeśli nie operujemy gwałtownie pedałem gazu, jest bardzo przyjemnie i cicho. Do pewnego stopnia możemy to porównać do samochodu elektrycznego. Całkiem przyzwoicie pod względem hałasu jest też przy stałej prędkości 90 km na godzinę, bo przyrząd pokazał około 65-66 dB. Niestety przy prędkości 120 km na godzinę hałas jest już trochę bardziej uciążliwy, bo sonometr pokazał 69-70 dB. Wyciszenie przy tej prędkości na pewno nie jest atutem Hondy Jazz, ale pamiętajmy, że jest to w zasadzie auto miejskie. Pomimo tego oczywiście dłuższą trasę pokonałem bez problemu, auto ma komfortowe zawieszenie, ale wyraźnie czuć geny marki. Samochód dobrze prowadzi się, bo dla inżynierów Hondy był to zawsze priorytet. Fotel kierowcy pomimo braku regulacji lędźwiowej oraz krótkiego, pozbawionego regulacji pochylenia siedziska był dla mnie zaskakująco wygodny. Trzeba mieć świadomość, że przy gwałtownym przyspieszaniu silnik spalinowy wchodzi oczywiście na wysokie obroty i nie jest to już przyjemny dźwięk. Jest to typowe przy hybrydach samoładujących się, które posiadają niewielki akumulator trakcyjny. W mojej ocenie zaskakująco dobrze radzą sobie reflektory LED, jak na tą klasę samochodu. Są to reflektory wykonane w technologii soczewkowej, a standard też obejmuje asystenta świateł drogowych. Ocencie sami, jak te reflektory świecą, a ja w tym czasie omówię kolejny temat. W trasie sprawdziłem też elastyczność w zakresie 80-120 km na godzinę. Osiągnąłem wynik 7,56 sekundy. Sprawdziłem też przyspieszenie w zakresie 0-100 i wyszło mi 10,2 sekundy, ale na pokładzie były dwie osoby, a akumulator był ładowany do połowy. Wynik jest zbliżony do katalogowego przyspieszenia, które wynosi 9,7 sekundy. Porównałem przyspieszenie Hondy Jazz do hybrydowej Mody 5 o mocy 224 koni i zauważyłem, że do prędkości 60 km na godzinę różnice w przyspieszeniu są niewielkie na korzyść znacznie mocniejszej Mody i oscylują w granicach 10% różnicy. Dopiero przy prędkości 70 km i większej różnice są już bardziej wyraźne. Czyli w trybie miejskim do prędkości 60 km na godzinę Honda tylko nieznacznie przegra z teoretycznie dużo mocniejszą Omodą. W testach zderzeniowych Honda otrzymała najwyższą cenę 5 gwiazdek. W mojej ocenie na szczególną pochwałę zasługują
ochrona dorosłych pasażerów oraz systemy asystujące przy hamowaniu awaryjnym z wykrywaniem pieszych i rowerzystów oraz asystentem skrętu. Odnośnik do pełnych testów wyświetli się Wam w górnym rogu ekranu. Zerknijmy na bagażnik. Pokrywa bagażnika otwiera się manualnie. Po prawej stronie mamy haczyk na zakupy. Po lewej stronie jest również haczyk i światełko w technologii tradycyjnej. Dodatkowo jest jeszcze tutaj taki dość głęboki schowek. Który ma głębokość około 22 cm, a długość około 48 cm. Podłoga bagażnika znajduje się lekko poniżej progu załadunkowego i mamy też taką leciutką nierówność. A długość bagażnika w podstawowym wariancie wynosi około 65 cm. Z kolei pojemność bagażnika w tym ustawieniu wynosi 304 litry. Pozostałe konfiguracje Wam się właśnie wyświetlają. No to złóżmy oparcie kanapy. Poza tym minimalnym progiem powierzchnia jest w zasadzie równa. No a długość do oparcia kierowcy to jest około 150 cm. Zwróćcie uwagę na siedzisko, które przy składaniu oparcia obniża się na dół. Pasy się nam nie przytną, tutaj nie ma obaw. No i na koniec Honda Jazz ma ten genialny system składania siedziska, dzięki czemu możemy przewieźć bardzo duże przedmioty, na przykład rower, a nawet mniejszą lodówkę. Oczywiście druga część siedziska jest również składana. Jak oceniacie to rozwiązanie? Czas teraz ocenić drugi rząd siedzeń, zaczynając od boku drzwi. No jest tutaj twardy plastik na całej powierzchni. Twardo. Kieszeń jest twarda. Jak widać, miejsca jest naprawdę sporo. Zaraz jeszcze sprawdzę, jak to w praktyce wygląda. Nie ma natomiast podłokietnika na tylnej kanapie. Na tylnej kanapie na pewno poczujemy się swobodnie, szczególnie mając na uwadze, że jesteśmy w segmencie B. Ilość miejsca na stopy naprawdę jest wystarczająca, a ilość miejsca na kolana, no popatrzcie, tutaj w zasadzie spokojnie 4-5 palców mamy zapasu. Przy moim wzroście 1,82 m nad głową też czuję się zupełnie swobodnie, bo mam taki zapas. Do dyspozycji mamy w obu oparciach przednich foteli gazetowniki oraz wyżej taką mniejszą kieszonkę na telefon. Pasażerowie tylnej kanapy mogą też korzystać z dwóch gniazd USB-C, które mają takie fajne, zamykane klapki. Na plus też trzeba odnotować, że podłoga na środku jest praktycznie płaska.
Z udogodnień mamy jeszcze uchwyty nad wszystkimi drzwiami, co niekoniecznie jest standardem, nawet w segmencie wyższym. Na koniec omawiania drugiego rzędu siedzeń jeszcze chcę zwrócić Waszą uwagę, że przednie fotele nie mają regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa. Oglądając pierwszy rząd siedzeń, czas zerknąć na aktualny cennik. Jak widzicie, cena naszej Hondy Crossstar w jedynej możliwej, ale bogatej specyfikacji Advance kosztuje 116 400 zł, a jeśli zdecydujecie się na rocznik 2025, samochód można kupić 5000 taniej. Dla porównania, Toyota Yaris Cross, która też jest napędzana hybrydą samoładującą się, kosztuje w wersji Comfort 116 900 zł. Wydaje mi się jednak, że pod względem wyposażenia bardziej porównywalna jest wersja Styl za 128 900 zł. Ja z całą pewnością uważam, że na pewno warto rozważyć Hondę, planując zakup samochodu tej klasy. A Ty co sądzisz? Napisz w komentarzu. Przechodzimy teraz do przodu i zaczynam od oceny boku drzwi. Górna część jest twarda, ale z taką fakturą. Ta część już jest miękka. Pod spodem jest pianka. Tu jest miękko. Ta część twarda. Oczywiście kieszeń jest twarda. Z przodu miejsc miękko wykończonych znajdziemy już więcej. W miejscu, gdzie opieramy nogę podczas jazdy, tutaj ta część jest miękka. Po stronie lewej też często opieramy kolano bądź nogę. I tutaj też jest pianka i jest miękko. A miejsce na kubaczek jest na przykład tutaj. Może być też w tradycyjnym miejscu. O. System operacyjny Hondy jest taki sam jak w droższych modelach. Działa płynnie i intuicyjnie. Dodatkowo wyróżnia się fizycznymi przyciskami po lewej stronie. Na ekranie jest też pokrętło od regulacji głośności oraz ikonki na dole ekranu umieszczone na stałe. Poniżej też mamy pokrętło od klimatyzacji. Audio w mojej ocenie jest przeciętne, ale radio w odróżnieniu od wielu chińskich marek działa bezproblemowo. Dźwignia do obsługi kierunków jazdy jest taka mechaniczna. Przy okazji zerknijcie na kamerę cofania. No nie jest ona jakaś taka bardzo zaawansowana, ale oczywiście zawsze pomaga. Są dostępne 3 widoki. Ciekawym widokiem jest ten właśnie od góry, jak już dojeżdżamy do przeszkody. Pod ręką mamy też przycisk Auto Hold, co jest dla mnie bardzo istotne. Podłokietnik jest oczywiście miękki, ale bez regulacji. Jeśli w czasie jazdy lubicie opierać rękę na podłokietniku, jednocześnie trzymając kierownicę, to w Hondzie Jazz raczej to się nie uda. W każdym razie ja nie byłem w stanie tego zrobić. Przed fotelem pasażera są umieszczone aż 2 schowki. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Ten górny z zewnątrz jest miękko wykończony. Z kolei już wnętrze obu schowków są twarde i niestety nawet w tym dolnym nie ma podświetlenia. Koniecznie napisz w komentarzu, jak oceniasz Honda Jazz. Jeśli jesteś użytkownikiem, napisz, jakie są Twoje doświadczenia. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że test Ci się podobał, a jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny film, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!